Na etapie moraczowego prototypu karty wyglądały mniej więcej w ten sposób, czyli były czytelne, miały wyrazisty kolor, wszystko co jest potrzebne do prototypu. Później te karty trafiły do projektowania i musieliśmy się zastanowić nad umiejscowieniem absolutnie każdego elementu, nie? Dlatego zarówno stosowaliśmy coś, co było tam podobne do Michałowego układu, z ikonami w lewym górnym rogu i działaniem w prawym dolnym, jak i szukaliśmy czegoś kompletnie innego. Tak? Tutaj mamy panel na górze z lampkami, jakby z ikonami jako lampkami, które się oświecają, jeżeli działają, i działaniem karty na dole. Tu jest klasyczny układ, ale zupełnie inny wygląd. Testowaliśmy taki panel diodowy z lampkami w różnych konfiguracjach. Na górze płytka, na dole płytka. Trochę na dole płytki, a trochę na górze ikon. Ostatecznie zostaliśmy przy tym układzie, który był najbardziej przetestowany i który najfajniej się sprawdził. A jak dobrze wiecie, finalnie te karty powędrowały nam w tą stronę. Gdy gra była prezentowana jeszcze w prototypie w Stanach na którymś z konwentów, nie wiem czy to był Dice TowerCon czy coś innego, mieliśmy takie fajne żetony wydarzeń, które zostały zrobione na skanibalizowanych żetonach z innej gry. Mieliśmy tam z jednej strony nalepkę z cechą, a z drugiej strony mieliśmy sympatyczne małpki. Takie kreskówkowe, fajne małpki. I feedback po tym konwencie był taki, że no gra super, bardzo fajna, świetnie działa, dopracujcie to i to, ale monkeys, ale małpki muszą zostać. No i teraz pojawia się zagwozdka. Jak to zrobić, żeby w poważnej grze science fiction z jakimiś mega poważnymi i wielkimi potworami i strasznymi żołnierzami wprowadzić małpki? I pojawił się pomysł, żeby zrobić emblemat jednostki, która tam jest. Żeby ten oddział, którym walczymy, tak, żeby ci marinsi, to byli Space Monkeys. I powstała rzeczywiście głowa szympansa, powstało przy okazji zawołanie jednostki i w ten sposób udało się zrobić to, że rzeczywiście w krajach wokół mamy małpki. Jak pewnie kojarzycie, w finalnej wersji karty taktyk mają takie właśnie tytełko. A o mały włos, a byłoby inaczej. To znaczy w mojej rozpisce rzeczy do zrobienia miałem, że tełka trzeba zrobić do każdego typu kart taktyk. No więc pojawiły się tełka do kart taktyk pustynnych, ludzi, dżungli i tak dalej, i tak dalej. Każdy rodzaj kart taktyk miał swoje tełko. I siedziałem nad nimi, zrobiłem je, byłem z nich dumny. I tak mocno późno, jak podrukowaliśmy to wszystko, to Grzesiu tak patrzy na to i mówi, ale myśmy zawsze grali z jednym wspólnym tyłkiem. A ja mówię, no ale na mojej rozpisce dostałem, że ma być dużo tyłek. I faktycznie przez moment było jeszcze takie zaćmienie, że no to dobrze, to może pójdźmy tą grę z różnymi tyłkami, czemu nie? I dopiero potem ktoś takie, ale halo, no przecież to zupełnie zmienia, jeżeli widzimy, jakie karty ma przeciwnik, a nie widzimy. Także tak o włos, a mielibyśmy taki niezły, kompletnie nieprzetestowany fuck up, czyli modyfikację zasad w naszej grze. Część ilustracji do tej gry zamawialiśmy, kupowaliśmy gotowe, a część powstało specjalnie na jej potrzeby. I jednym z najfajniejszych i jednym z grafików, który miał największy wpływ na to, jak ostatecznie Kraj Havok wygląda, był Jerbol Bulentajew. Taki grafik bodajże, nie wiem, z Mołdawii, gdzieś z jakiegoś takiego, z jakichś wschodnich krajów. I on zwizualizował nam tak do porządku drogi i że one się bardzo nie lubią z maszynami, jak je rozrywają. Zrobił nam takie sceny marynistyczne, takie, że pielgrzymi właśnie mają takie światełka, że się złe rzeczy przytrafiają ludziom na pustyniach. I między innymi zrobił nam też Marinesów. I na przykładzie tej grafy fajnie wyszło to, że ten człowiek był ze wschodu. Bo jak przysłał tą grafę, ja na nią zaglądam i mówię, wow, jak super, tylko czemu ten żołnierz jest Rosjaninem? Jest coś w tym stylu jego hełmu, wyposażenia takiego mocno, że Amerykanie by tak nie zrobili.
Ale to taki fajny smaczek, że rzeczywiście to skąd się jest i jakie się ma punkty odniesienia, fajnie wychodzi potem w twórczości. Zastanawiam się zawsze, jak my tutaj robimy, czy ile rzeczy w ten sposób rzuca się w oczy naszym amerykańskim graczom. To jednak jest coś troszkę z innej kultury. Że powstały takie figurki, to oprócz pracy naszych dzielnych chińskich producentów,